Cześć, tu Dorota. Witajcie na kanale Polish with Dorota. Dzisiaj mam dla Was następną lekcję z serii Speaking Practice. To będzie dialog u lekarza. Będzie pacjentka, która ma chyba dość poważne problemy. Mam już kilka innych lekcji z serii Speaking Practice. Wszystkie linki są w opisie tego filmu. I teraz możecie ćwiczyć mówienie ze mną, dialogi, tutaj na YouTubie, ale oczywiście najlepiej jest ćwiczyć mówienie na żywo i od razu dostawać feedback, bo wtedy nie powtarzacie błędów i szybciej się uczycie. Na kursach w mojej szkole online będziecie rozmawiać nie tylko z nauczycielką, ale też z innymi studentami, więc to będą takie bardziej naturalne rozmowy, ale nauczycielka będzie Was poprawiać. Dzięki temu Wasz progres będzie szybszy. Żeby zapisać się do mojej szkoły, kliknij link w opisie, skontaktuj się ze mną i spotkamy się na bezpłatnej konsultacji. A tutaj, teraz będziemy rozmawiać razem. Jak to działa? Najpierw posłuchacie całego dialogu, potem ja wyjaśnię Wam najważniejsze i najtrudniejsze słowa i frazy, a potem będziemy rozmawiać. Najpierw ja będę grała rolę lekarza, a Ty pacjenta, a później odwrotnie. Później zamienimy się. Posłuchajcie teraz całego dialogu. Dzień dobry. Dzień dobry. Co się dzieje? Od jakiegoś czasu mam problemy ze zdrowiem. Bardzo szybko się męczę i cały czas chce mi się spać. Od jak dawna ma Pani te objawy? To już będzie pół roku, może nawet więcej. A czy zauważyła Pani też problemy z koncentracją, z pamięcią? Tak, zdecydowanie. Myślę, że to dlatego, że często jestem śpiąca i jeszcze cały czas jest mi zimno. A czy w ostatnim czasie Pani przytyła albo schudła? Tak. Niestety przytyłam 7 kilo w ciągu pół roku. Nie wiem dlaczego. Cały czas chodzę na basen. A czy coś się zmieniło, jeśli chodzi o wygląd Pani skóry? Tak, mam taką suchą skórę. Musiałam kupić inny krem i też włosy mam takie niezdrowe, suche. W skali od 1 do 10, jak Pani określi poziom stresu w swoim codziennym życiu? 6, 7, czasami nawet 8. Zwłaszcza ostatnio miałam bardzo dużo stresujących sytuacji w pracy i w życiu osobistym. Czy ktoś w Pani rodzinie chorował albo choruje na tarczycę? Nie. Z tego co wiem, nie. Rozumiem. Teraz Panią zbadam, a potem wypiszę skierowanie na badania krwi. Pani objawy to typowe objawy niedoczynności tarczycy,
ale musimy to potwierdzić badaniami. Dobrze, rozumiem. To był cały dialog pacjentka i lekarka. Czy to był trudny dialog? Myślę, że było tam dużo nowych słów. Pierwsza fraza, o której chcę Wam powiedzieć, to szybko się męczę. To znaczy, że ja często jestem zmęczona. Na przykład idę po schodach na górę i już na pierwszym piętrze jestem bardzo zmęczona. To jest czasownik męczyć się, zmęczyć się. Męczę się. Szybko się męczę. Druga fraza. Chce mi się spać. Chce mi się spać. To znaczy po prostu mam ochotę iść spać. I to jest taka specjalna struktura. Chce mi się plus bezokolicznik, infinityw. Chce mi się spać. Możecie też używać tej konstrukcji z innymi czasownikami. Chce mi się jeść. Chce mi się pić. Chce mi się płakać. Chce mi się tańczyć, na przykład. Synonim do frazy chce mi się spać to jest fraza jestem śpiąca. Kobieta mówi jestem śpiąca, a mężczyzna mówi jestem śpiący. Tak, więc kiedy już wieczorem tak zamykają Wam się oczy, możecie powiedzieć ojej, jestem śpiąca. Jestem śpiący albo chce mi się spać. Lekarka pyta pacjentkę, od jak dawna ma Pani te objawy. Objaw to inaczej symptom. Jest po polsku słowo symptom, symptomy, ale takie bardziej polskie słowo, częściej używane, to objaw, objawy. Pacjentka mówi też cały czas jest mi zimno. Nie mówimy jestem zimna, nie, bo to znaczy, że ja jestem zimna, moje ciało jest zimne. To nie brzmi dobrze. Nie, to trochę brzmi, jakby ta osoba już nie żyła. No, tak, więc używamy frazy jest mi zimno. Możemy też używać tej struktury jest mi z innymi słowami i te słowa to muszą być przysłówki, adverbs. Więc jest mi zimno, jest mi gorąco, jest mi smutno, jest mi wesoło, na przykład. Lekarka pyta pacjentkę, czy ostatnio przytyła albo schudła. Tutaj mamy dwa czasowniki. Tyć, przytyć i chudnąć, schudnąć. Tyć, przytyć to znaczy ważyć coraz więcej. Uwaga, tutaj formy tego czasownika są troszeczkę specyficzne. W czasie teraźniejszym to ja tyję, ty tyjesz, on, ona, ono tyje, my tyjemy, wy tyjecie, oni, one tyją. Zobaczcie, tyjesz, ty jesz i tyjesz, więc to jest trochę zabawne. Dlatego łatwo to zapamiętać. Inne formy czasownika tyć, przytyć są zupełnie regularne, a czasownik chudnąć, schudnąć to opozycja czasownika tyć, przytyć, czyli ważyć coraz mniej. I tutaj w tym czasowniku trochę dziwne są formy czasu przeszłego. Więc uwaga, mamy schudnąć, ale nie mówimy schudnąłam czy coś, tylko schudłam.
więc nie ma tego elementu on, nie ma. Tu są wszystkie formy czasu przeszłego, czasownika schudnąć, więc mówimy ja schudłam, kobieta, ja schudłem, mężczyzna. I mówimy przytyłam 7 kilo albo schudłam 7 kilo. Nie ma tam żadnego przyimka. Nie mówimy przytyłam na o coś 7 kilo. Nie, po prostu przytyłam 7 kilo, schudłam 7 kilo. Pacjentka potem mówi, zwłaszcza ostatnio miałam dużo stresujących sytuacji w pracy i w życiu osobistym. Zwłaszcza to jest bardzo fajne słowo, bardzo praktyczne. Zwłaszcza to znaczy especially, zwłaszcza ostatnio, czyli często w życiu miałam takie sytuacje stresujące, ale zwłaszcza w tym ostatnim czasie było tych sytuacji bardzo dużo. I mamy też frazę w życiu osobistym, czyli w moim prywatnym życiu. Możemy powiedzieć w życiu prywatnym, ale bardziej po polsku brzmi w życiu osobistym. Lekarka pyta, czy ktoś w rodzinie pacjentki chorował na tarczycę. Tutaj mamy frazę chorować, zachorować na. I uwaga, potem jest biernik, więc na przykład chorować na tarczycę, chorować na serce, chorować na nerki. I kiedy ktoś choruje, często lekarz daje tej osobie skierowanie na badania. Badania to są takie testy medyczne. 1 badanie, 2 badania. I może być to na przykład badanie krwi. Krew to jest ten czerwony płyn, który jest w całym naszym organizmie i mówimy badania krwi. Skierowanie to jest taki dokument, który daje lekarz. Wtedy my mamy skierowanie, mamy ten dokument i idziemy z tym dokumentem do laboratorium, żeby zrobić badania. Teraz w Polsce zwykle skierowanie nie jest na papierze, tylko to jest w formie kodu. I ten kod dostajemy SMS-em. Idziemy do laboratorium i mówimy, mam skierowanie, to jest mój numer PESEL, a to jest numer skierowania, a pani zwykle wpisze w komputerze numer i mówi, a tak, ma pani tutaj skierowanie na badania krwi. Wszystko już jest w systemie w Polsce. Tak to wygląda. Jeśli chcecie więcej wiedzieć na temat medycyny po polsku, to mam też różne filmiki, na przykład o problemach gastrycznych. Link do tego filmiku i innych medycznych lekcji na YouTubie jest w opisie. Ale uwaga, bo mówiłam Wam, że mam szkołę języka polskiego online i może zastanawiacie się, zapisać się do tej szkoły, czy nie zapisać, więc powiem Wam, co cenią nasi studenci. Przede wszystkim cenią profesjonalizm i zaangażowanie nauczycielek. Poza tym często mówią, że lekcje są w miłej atmosferze, że jest bardzo sympatycznie i poznają po prostu nowych przyjaciół, z którymi czasami spotykają się na żywo. I to jest super, że można poznać nowych przyjaciół na lekcji języka polskiego online. Oprócz tego często są zaskoczeni, jak szybki jest ich progres. I doceniają też elastyczność i indywidualne podejście do każdego studenta. Tak, bo to jest dla mnie bardzo ważne.
Więc skontaktuj się ze mną przez link w opisie filmu. Spotkamy się na bezpłatnej konsultacji i sam zobaczysz, jak to wygląda. A teraz speaking practice, czyli dialog ze mną. Teraz ty grasz rolę pacjenta, więc zaczynasz, a ja gram rolę lekarza. Dzień dobry. Co się dzieje? Od jak dawna ma Pani te objawy? A czy zauważyła Pani też problemy z koncentracją, z pamięcią? A czy w ostatnim czasie Pani przytyła albo schudła? A czy coś się zmieniło, jeśli chodzi o wygląd Pani skóry? W skali od 1 do 10, jak Pani określi poziom stresu w swoim codziennym życiu? Czy ktoś w Pani rodzinie chorował albo choruje na tarczycę? Rozumiem. Teraz Panią zbadam, a potem wypiszę skierowanie na badania krwi. Pani objawy to typowe objawy niedoczynności tarczycy, ale musimy to potwierdzić badaniami. Świetnie, brawo. Teraz zamieniamy się. Ja zaczynam, a ty jesteś lekarzem. Dzień dobry.
Od jakiegoś czasu mam problemy ze zdrowiem. Bardzo szybko się męczę i cały czas chce mi się spać. To już będzie pół roku, może nawet więcej. Tak, zdecydowanie. Myślę, że to dlatego, że często jestem śpiąca i jeszcze cały czas jest mi zimno. Tak, niestety przytyłam 7 kilo w ciągu pół roku. Nie wiem dlaczego, cały czas chodzę na basen. Tak, tak, mam taką suchą skórę. Musiałam kupić inny krem i też włosy mam takie niezdrowe, suche. Sześć, 7, czasami nawet 8. Zwłaszcza ostatnio miałam bardzo dużo stresujących sytuacji w pracy i w życiu osobistym. Nie. Z tego co wiem, nie. Dobrze, rozumiem. Super. Jak poszło? Czy to był trudny dialog dla Was? Mam nadzieję, że nauczyliście się wielu praktycznych słów. Jeśli chcielibyście podziękować za moje lekcje, za moją pracę, to najlepiej to zrobić kupując jeden z moich kursów wideo. Idźcie na moją stronę i znajdźcie najlepszy kurs dla siebie. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie i do zobaczenia w następnych lekcjach. Pa!